Dlaczego jesteś hejtowana? Jestem hejtowana dlatego, że ktoś decyduje się hejtować. To jest zawsze wybór tej osoby. To nie jest wina osoby hejtowanej. To nie jest wina jej wyglądu, jej zachowania, niczego. Ponieważ hejt jest przemocą. Przemoc nie jest krytyką, nie jest karą za to, że nie wpisujesz się w jakieś standardy. Hejt jest po prostu przemocą. To jest trochę tak, jak jeszcze lata temu mówiono ofiarom przemocy seksualnej, że mają za krótkie spódniczki. Trochę w tej chwili mamy coś podobnego w internecie. Masz za nieatrakcyjną twarz, masz dziwne poglądy, masz dziwne zachowanie. To wszystko są wymówki do tego, żeby stosować na kimś przemoc i w żadnym razie nie usprawiedliwiają tej przemocy, bo hejt jest przemocą. Jest jeden niezawodny, zawsze działający sposób na to, żeby nie było hejtu. Jak uniknąć hejtu? Nie hejtować. To zawsze działa. Kim jest hejter? Hejter to sprawca przemocy. Zawsze. I mamy pełne prawo jako ofiary hejtu być na niego złe, nie lubić go, nie pałać do niego sympatią. Ja miałam taki czas w swoim życiu, kiedy zupełnie nie rozumiałam tego, dlaczego jest tak dużo niechęci i nienawiści i spotykałam się z hejterami. I wówczas zobaczyłam, że to są często osoby głęboko skrzywdzone, wrażliwe. To w żaden sposób nie usprawiedliwia ich czynów, ale sprawia, że trochę zaczęłam rozumieć, że ten hejt jest bardziej o nich niż o mnie. I że ktoś, kto na przykład obsesyjnie pisze do mnie, że widać mi pory na twarzy, skóry, bardzo możliwe, że sam po prostu ma problemy skórne. I coś, co dla mnie właściwie nigdy nie było problemem, dla niego owszem jest. I wtedy zdałam sobie sprawę też z tego, że to nie jest o mnie. Ja mogę pod jednym postem dostawać komentarz, że jestem za gruba i za chuda, w zależności od tego, kto jaki ma problem ze sobą. I to nie jest mój problem. Ja też nie muszę tego na siebie przejmować. Ale hejter to też nie jest osoba ostatecznie zła. To często po prostu jest osoba, która popełnia wielki błąd i krzywdzi, ale może już tego dalej nie robić. To nie jest osoba naznaczona, to nie jest tak, że jeśli jesteś czy byłeś hejterem, to że już koniec świata i że już nigdy nie przestaniesz nim być, bo możemy się zmieniać. I ja naprawdę trzymam bardzo, bardzo mocno kciuki, żeby każdy hejter to robił, zmieniał się, pracował nad sobą, bo hejterzy to są po prostu osoby wokół nas. To są często nasi bliscy. To często, albo czasem, jesteśmy my sami. Jak sobie radzisz z hejtem? To jest najczęściej zadawane pytanie. Ono wynika też z tego, że hejt jest powszechny i że jest mnóstwo osób, które hejtu doświadczyło. I ja powiem zupełnie szczerze, ja czasami sobie zupełnie nie radzę. Mam trudności z jedzeniem, ze spaniem, mam napady lękowe, ataki paniki. Zdarza się, że potwornie przeżywam coś, co jednego dnia w ogóle mnie nie dotknie, drugiego już jest nie do przeżycia i sprawia, że cały dzień mam zepsuty i jest mi ciężko. I chyba najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby wiedzieć, że nie jesteśmy sami. Że po pierwsze jest mnóstwo osób, które też tego doświadcza, że to nie jest tak, że my zawiniliśmy, my zasłużyliśmy na to, bo inne osoby doświadczają dokładnie tego samego, a są zupełnie inne. Ale z drugiej strony też to jest wsparcie, do którego zawsze możemy się zwrócić. I są momenty, kiedy jest tak ciężko, że ja potrzebuję pomocy. Psychoterapeutki, lekarki, telefon zaufania, na przykład 116, 111 dla dzieci i młodzieży. I to są wszędzie miejsca, gdzie warto się zwracać, bo myślę sobie, że skoro odczuwamy tak potworne cierpienie, a dzięki wsparciu możemy go nie odczuwać dłużej albo odczuwać w mniejszym stopniu, to jest warte tego, żeby sięgnąć po pomoc.